Cześć, witajcie na moim kanale Karolowe Sploty. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną wersją szoperki Julie. Wykonamy ją ściegiem, który wykorzystujemy w torebce Oreo. Ta wersja Julie wyszła dużo większa niż ta pierwsza. Zostańcie ze mną do samego końca, a zobaczycie, jaka jest różnica. Oczywiście torebka jest bardzo pojemna, już Wam tutaj pokażę ją od środka. Zobaczcie. Zmieści mnóstwo rzeczy. Jest naprawdę bardzo pojemna. Aby wykonać taką torebkę, potrzebujemy zestaw do szoperki Julia, który kupicie w sklepie Crochet. Zestaw składa się z dwóch elementów, tylnej i przedniej części bazy. Do tej tylnej jest już zamocowana klapka, którą zapniemy na zapięcie magnetyczne. Ta baza jest wykonana z naturalnej skóry. Znajdziecie mnóstwo pięknych wzorów, więc zachęcam do zakupów i zapraszam na stronę sklepu. Oprócz tego będziemy potrzebować sznurek poliestrowy płaski o grubości 5 mm. Będziemy potrzebować niecałe 2 motki. Oczywiście wszystkie linki zostawię w opisie filmu. A teraz, żeby już nie przedłużać, zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zapomniałam jeszcze dodać, że w sklepie Crochet znajdziecie również takie piękne breloczki, na przykład w kształcie kwiatka. Aby taki breloczek otrzymać, najlepiej napisać do właścicieli sklepu i poprosić o wykonanie takiego breloczka lub w jakimś innym kształcie, które tam są dostępne. Taki breloczek posłuży jako ozdoba naszej torebki lub możemy go też dołączyć do kluczy. Rozpoczniemy od obrobienia przedniej części bazy. Zaznaczcie sobie najpierw znacznikami dokładnie te same miejsca co ja. W tych miejscach ze znacznikami będziemy robić zwiększenie. Więc teraz jest czas na właśnie zaznaczenie. A jak to zrobicie, to pokażę Wam, jak obrabiamy tą bazę. Zacznijcie oczywiście od tej przedniej części. Pokażę Wam obrobienie tej bazy na przykładzie tej tylnej części, ale oczywiście tą przednią i tylną obrabiamy w dokładnie ten sam sposób i zaczynamy tutaj od lewej strony. Wyciągamy sobie ten pierwszy znacznik i w tym znaczniku mamy od razu zrobić zwiększenia, czyli 2 półsłupki. Chwytamy za sznurek, bierzemy sobie mniejsze szydełko, takie, żeby było nam łatwo tutaj wbijać się w te otwory. Zostawiam sobie małą końcówkę sznurka, dosłownie kilka centymetrów. Przytrzymuję tą końcówkę palcem i pobieram sznurek. Przeciągam go przez tą pierwszą dziurkę. Wyciągam go troszkę do góry i robię oczko łańcuszka. Będzie to mój pierwszy półsłupek. Wbijam się dokładnie to samo oczko, w tą samą dziurkę. Pobieram sznurek, trzymamy tutaj cały czas tą końcówkę, będziemy ją sobie tutaj wrabiać w tą robótkę. Pobieram sznurek, przeciągam przez tą dziurkę, wyciągam troszeczkę do góry na wysokość szydełka, czyli nie w ten sposób, ani nie tak, tylko tak, żeby ten sznurek był na wysokości szydełka. I pobieram znowu sznurek roboczy i robię półsłupek. Mam 2 półsłupki w jednym oczku. Ponieważ tutaj będzie dosyć ciasno, to możecie sobie tutaj te sznurki ładnie ułożyć, tak żeby było widać, że są to nasze 2 półsłupki. Idziemy dalej. W 4 kolejnych otworach robimy pojedyncze półsłupki. Zwróćcie uwagę, aby oczko na szydełku było takiej wielkości, jak odległość między poszczególnymi otworami. Jak będzie za małe, to ta baza będzie nam się wyginać. Więc najlepiej, żeby było takie wielkie, jak właśnie ta odległość między otworami. Wbijam się w drugi otwór. Oczywiście wrabiamy sobie tutaj cały czas tą końcówkę, więc
kładziemy ją na szydełko i robimy pojedynczy półsłupek. Wyciągamy na wysokość szydełka i robimy półsłupek. Znowu to oczko troszeczkę sobie wyciągam, tak żeby było właśnie na takie jak ta odległość tutaj i robię drugi półsłupek. Robię jeszcze 2 pojedyncze półsłupki. I znowu w miejscu ze znacznikiem robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. I w ten sposób obrabiamy tą bazę tutaj do samego końca. W miejscu ze znacznikami robimy zwiększenia i tą pierwszą część bazy, czyli tą przednią, tutaj zakończamy w ten sposób, że ucinamy sznurek, przypalamy oczywiście końcówkę, żeby nam się nic nie pruło, wyciągamy ten sznurek i chowamy go tutaj po drugiej stronie pod półsłupkami. Natomiast jak obrobicie drugą część bazy, czyli tą tylną, to nie ucinamy już sznurka, tylko będziemy kontynuować robienie naszej torebki. Jak mamy obrobione te dwie części bazy, to bierzemy sobie już nasze główne szydełko, czyli to w rozmiarze 5 mm. I zanim zaczniemy robić bok, to złożymy sobie te dwie części bazy. Ułatwi nam to za chwilkę łączenie kolejnych rzędów. Więc zapinam sobie tutaj na zapięcie magnetyczne te dwie części i odwracam tą torebkę tą tylną częścią do góry. I teraz tak, ja sobie tą torebkę tym ściegiem wyobrażam taką dużą, żeby te boki były takie szersze. Dlatego zrobię 18 oczek łańcuszka. Natomiast jeśli chcecie, aby ta torebka była mniejsza, może taka bardziej filigranowa, to zróbcie 14 oczek łańcuszka. Myślę, że to jest takie minimum, te 14 oczek. Jeśli chcecie jeszcze szerszą niż moja, to możecie zrobić większą liczbę oczek niż 18 i w sumie nie ma to znaczenia, czy będzie to liczba parzysta, czy nieparzysta. Ja zacznę od 18 i za chwilę będę Was instruować, co dokładnie zrobić, jeśli zmienicie ilość tych oczek. Robię pierwsze oczko łańcuszka, czyli pobieram sznurek i przeciągam przez oczko na szydełku i to pierwsze oczko łańcuszka zaznaczę znacznikiem. Też będzie to duże ułatwienie podczas rozpoczynania kolejnego rzędu. Robię kolejne oczko łańcuszka, czyli pobieram sznurek i przeciągam przez pętelkę na szydełku. I w ten sposób robię 18 oczek łańcuszka. To 18 oczko też zaznaczcie znacznikiem. Zrobiłam 18 oczek łańcuszka, pierwsze i 18 oczko mam zaznaczone. Nie wyciągamy szydełka i teraz przekręcamy naszą torebkę na drugą stronę, tą przednią częścią do góry. Będziemy za chwileczkę wbijać się w ten pierwszy półsłupek na tej przedniej bazie, czyli tak naprawdę w to nasze oczko łańcuszka. Nad tym oczkiem łańcuszka nie mamy tego poziomego oczka. Więc tutaj pomiędzy te dwie nóżki będziemy się za chwilkę wbijać. Musimy jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz. Popatrzcie na to, jak układa się ten łańcuszek. Tutaj mamy też tą przednią część tego łańcuszka, mamy ładne oczka, natomiast po drugiej stronie mamy tak zwane tylne nóżki. Za chwilkę w te tylne nóżki będziemy się wbijać, ale zanim
to musimy ten łańcuszek ustawić tą naszą prawą stroną w ten sposób, czyli żeby ta prawa strona była jakby na zewnątrz tej naszej torebki. Czyli jak ten sznurek nam się skręci w ten sposób i tak się wbijemy, no to niedobrze, ok? Musi być ten łańcuszek tutaj prawą stroną jakby na zewnątrz. Więc najlepiej po prostu nie wyciągać tego szydełka. Wbijam się, tak jak powiedziałam, pomiędzy dwie nóżki tego pierwszego oczka. I robię oczko ścisłe, czyli pobieram sznurek, przeciągam tutaj pomiędzy tymi dwiema nóżkami i przeciągam przez pętelkę na szydełku. Mam oczko łańcuszka. I teraz odwracamy tą torebkę znowu tak jakby na drugą stronę, tak, czyli tą tylną częścią w naszym kierunku. I tak jak wspomniałam, będziemy wbijać się teraz w te tylne nóżki naszego łańcuszka, czyli nie wbijamy się tutaj, tylko odwracamy ten łańcuszek i tutaj będziemy się wbijać w te nóżki. One są dokładnie widoczne. Jak widzicie je na żywo, to na pewno je dobrze tutaj rozpoznacie. To są takie po prostu pojedyncze pętelki, pojedyncze tutaj sznurki. I tutaj w te miejsca będziemy się teraz wbijać. Kolejna ważna rzecz. Podczas rozpoczynania kolejnego rzędu nie będziemy robić już oczka łańcuszka na obrót. Więc tego nie robimy. Od razu przechodzimy do kolejnych rzędów. Zaczniemy od miejsca ze znacznikiem, czyli tutaj mamy pierwsze oczko i jak je przekręcimy na drugą stronę, to mamy pierwszą nóżkę. W tą nóżkę się wbijamy. Może tu być dosyć ciasno na początku. Ok. Wyciągnę sobie od razu ten znacznik. Sznurek daję teraz tutaj jakby z przodu i przeciągam ten sznurek przez tą nóżkę i przez pętelkę na szydełku. Czyli robię pierwsze oczko ścisłe i od razu to oczko ścisłe zaznaczę tutaj znacznikiem. I teraz tak, jeśli robicie tą samą liczbę oczek łańcuszka co ja, czyli 18, to na początku w każdym rzędzie będziemy robić 3 oczka ścisłe, następnie 12 półsłupków i 3 oczka ścisłe. Jeśli postanowiliście, że zrobicie tą torebkę węższą i macie 14 oczek łańcuszka, to ładnie to będzie wyglądało, jak będą 2 oczka ścisłe na początku, 10 półsłupków i 2 oczka ścisłe na końcu rzędu. Natomiast jeśli robicie jeszcze większą liczbę oczek niż ja, to już musicie zdecydować, czy chcecie mieć 3 oczka ścisłe na początku i na końcu rzędu, czy chcecie mieć na przykład 4 oczka ścisłe. Myślę, że 5 to już będzie za dużo, więc 3 lub 4 oczka ścisłe, a pozostałe tutaj miejsca to będą miejsca z półsłupkami. Więc ja robię teraz 3 oczka ścisłe. Zrobiłam pierwsze oczko ścisłe. Wbijam się tutaj pod kolejną nóżkę i robię drugie oczko ścisłe. Wbijam się pod kolejną nóżkę. Robię trzecie oczko ścisłe. I tak jak wspomniałam, teraz robimy 12 półsłupków. Czyli znowu wbijamy się w tą tylną nóżkę. Robimy pierwszy półsłupek. Wbijam się pod kolejną nóżkę i robię drugi półsłupek. Trzecią nóżkę i trzeci półsłupek i tak aż zrobimy 12 tych półsłupków. Oczywiście ten ściek tutaj
Jest taki sam jak przy torebce Oreo. Jeśli nie macie jeszcze swojej torebki Oreo, to zapraszam Was do zerknięcia do mojego tutorialu. Właśnie jak wykonać tą torebkę. Jest naprawdę bardzo popularny model i też bardzo praktyczny. Ja też mam swoją torebkę Oreo i bardzo chętnie z nią wychodzę. Także polecam. Ok, jeszcze kilka półsłupków. Muszę sobie tutaj sprawdzić. Od tyłu mam mieć 3, czyli jeszcze robię 2 półsłupki. Oczywiście liczcie te półsłupki, żeby się tutaj nic nie pomyliło. Ok, jestem na końcu tego rzędu. Zostały mi 3 nóżki, więc w tych 3 nóżkach robię 3 oczka ścisłe. Pierwsze oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe. I trzecie oczko ścisłe, tutaj żeby się dobrze wbić. Trzecie oczko to jest tutaj takie, trzecia nóżka, przepraszam, ta ostatnia, to jest tutaj taka już dosyć duża ta nóżka. O tutaj. Tutaj się wbijam i robię trzecie oczko ścisłe. I oczywiście to oczko zaznaczam znacznikiem. Możecie sprawdzić, czy macie tutaj 18 łącznie półsłupków i oczek ścisłych. Od znacznika do znacznika ma być 18 tych oczek. I zaraz przechodzimy do kolejnego rzędu. I teraz zapamiętajcie, że każdy kolejny rząd łączymy z naszą bazą tutaj od zewnętrznej strony naszej torebki. Wbijamy się pod całe oczko, ale pamiętajcie, że wbijamy się od zewnątrz. Nieważne, czy będziemy na tylnej bazie naszej torebki, czy na przedniej, zawsze wbijamy się od zewnętrznej strony torebki, nigdy nie w ten sposób od środka. To jest bardzo ważna rzecz. Druga ważna rzecz, która będzie się tutaj zmieniać. Jak będziemy się wbijać na tej tylnej bazie, tak jak ja teraz, to nasz sznurek roboczy musi być pod spodem. Natomiast jak będziemy na przedniej części bazy i będziemy się wbijać od tej strony, to nasz sznurek roboczy będzie na górze. Zaraz to wszystko jeszcze pokażę. Na razie jesteśmy na tylnej części bazy i musimy wbić się w oczko. I teraz zobaczcie, to pierwsze oczko mamy już zajęte, ponieważ z niego wychodzi nam łańcuszek. Więc wbijamy się pod to oczko. Sznurek roboczy mamy pod spodem i od zewnętrznej strony torebki. Czyli od tej naszej prawej strony, nie od środka torebki. Wbijamy się pod to oczko, pobieramy sznurek roboczy, przeciągamy przez to oczko i przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Teraz nie robimy oczka łańcuszka na obrót, tylko zostawiamy tutaj szydełko w tym oczku i przekręcamy naszą torebkę na drugą stronę. Sznurek roboczy będziemy mieć tutaj na górze i przechodzimy do drugiego rzędu. Zaczynamy w oczku ze znacznikiem i na początku znowu robimy 3 oczka ścisłe, tylko tym razem od tego rzędu wbijamy się pod tylne nitki każdego oczka, czyli nie pod całe oczko, tylko pod tylne nitki. I tutaj robię pierwsze oczko ścisłe. Oczywiście zaznaczam to oczko znacznikiem. Robię kolejne 2 oczka ścisłe, wbijam się w tylną nitkę.
i trzecie oczko ścisłe. Następnie, zobaczcie, widać, że rozpoczynają się nam tutaj półsłupki z wcześniejszego rzędu i nad tymi półsłupkami robimy 12 półsłupków. Za każdym razem wbijamy się w tylną nitkę. Pierwszy półsłupek, drugi, trzeci. Zwróćcie uwagę, jak robicie te półsłupki, aby tutaj ten sznurek roboczy wyciągać na wysokość szydełka, żeby nie wyciągnąć zbyt mało lub za bardzo, bo wtedy te półsłupki będą mieć różną wysokość. Jak będziecie pilnować, żeby ta nitka, tutaj ten sznurek był na wysokość szydełka, tak żeby szydełko było w linii prostej, to te półsłupki będą takiej samej wysokości. Zrobimy szybciutko do końca ten rząd. Nie wiem, już nie liczę tych półsłupków teraz, bo się zgubiłam, ale widać po prostu, że nad półsłupkami z wcześniejszego rzędu muszę zrobić kolejne półsłupki. Zobaczcie, jeszcze 3 półsłupki. Bardzo dokładnie widać tutaj, kiedy są półsłupki, kiedy oczka ścisłe w tym wcześniejszym rzędzie, ponieważ te półsłupki są po prostu wyższe i mają tutaj te 2 nóżki, natomiast oczka ścisłe tych nóżek nie mają. Zostały mi 3 oczka, więc robię 3 oczka ścisłe, cały czas wbijam się pod tylną nitkę, drugie i trzecie w miejscu ze znacznikiem, robię oczko ścisłe i zaznaczam je znacznikiem. I tak jak wspomniałam, zobaczcie, jesteśmy na przedniej części bazy. Możemy sobie tą torebkę tutaj tylko przekręcić, ale nie odwracamy jej na drugą stronę. I wbijamy się pod kolejne wolne oczko. Wbijamy się od zewnętrznej części bazy, czyli nie od środka, tylko tutaj od zewnętrznej części. I nasz sznurek roboczy teraz jest na górze. Naturalnie tutaj się nam to układa. Wbijamy się pod całe oczko. Pobieramy sznurek, przeciągamy przez to oczko i przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Odwracamy naszą robótkę, nie robimy oczka łańcuszka na obrót, tylko odwracamy torebkę. Teraz nasz sznurek roboczy jest tutaj pod spodem. Musimy go od razu dać tutaj na górę, tak żeby był blisko szydełka. I teraz wbijamy się pod pierwsze oczko ze znacznikiem i powtarzamy nasz schemat, czyli robimy 3 oczka ścisłe. Tutaj ten sznurek można sobie palcem przetrzymać. Robimy 3 oczka ścisłe, 12 półsłupków i 3 oczka ścisłe. Pierwsze oczko i ostatnie zaznaczamy. Pamiętajcie, aby liczyć sobie te oczka ścisłe i półsłupki, tak żeby w każdym rzędzie było tyle samo. W moim przypadku musi być 18 oczek ścisłych i półsłupków razem. Robię kolejny rząd. Spotkamy się tutaj pod koniec jeszcze na połączeniu go z bazą. Jesteśmy na tylnej części bazy, więc pamiętajcie, nasz sznurek roboczy idzie pod spód, a my wbijamy się od zewnętrznej strony pod kolejne oczko, czyli tutaj nie od środka, tylko od zewnętrznej strony naszej torebki wbijamy się pod oczko, pobieramy sznurek, przeciągamy przez to oczko i przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Nie robimy oczka łańcuszka na obrót, tylko odwracamy samą torebkę na drugą stronę i powtarzamy nasz rząd. Każdy kolejny rząd robimy tak samo, czyli 3 oczka ścisłe, 12 półsłupków i 3 oczka ścisłe i za każdym razem już wbijamy się pod tylne nitki naszych oczek. Tutaj robię pierwsze oczko ścisłe, zaznaczam je znacznikiem, Wy też możecie sobie je zaznaczać. Pierwsze i ostatnie oczko ścisłe, żeby się nie pomylić. Liczcie sobie na bieżąco lub po zakończeniu każdego rzędu przeliczcie, czy na pewno
jest 18 tych oczek ścisłych i półsłupków razem. I teraz jak dojdę sobie tutaj do końca tego rzędu, to będę na przedniej części mojej bazy. Przekręcę ją sobie troszeczkę, żeby było mi się łatwiej, wybijać. Mój sznurek roboczy będzie tutaj na górze i wbijam się znowu od zewnętrznej części bazy, czyli w ten sposób. Robię oczko ścisłe i bez oczka łańcuszka odwracam znowu torebkę na drugą stronę i kontynuuję tak kolejne rzędy. Gdyby był jeszcze jakiś kłopot z tym łączeniem, to przewincie sobie filmik i oglądnijcie jeszcze raz, jak dokładnie te rzędy z tymi bazami łączymy. Życzę Wam miłego dziergania. Spotkamy się za chwileczkę, jak nasza torebka będzie właściwie gotowa. Zrobiłam wszystkie rzędy i zobaczcie, moja Julia jest naprawdę duża. Bardzo mi się podoba. Wszystko tutaj wyszło dobrze, nic mi się nie wygina. Pokażę Wam tutaj tą Julię z pierwszej wersji. Zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości. Dosyć spora. Naprawdę ta Julia w tej drugiej wersji wyszła dużo większa. I zobaczcie, przedostatni rząd, czyli ten, kończyłam wbijając się tutaj pomiędzy te dwie nóżki tego pierwszego oczka, które robiłam na tej tylnej bazie. Pamiętacie? Tu było takie oczko łańcuszka, które nam zastępowało pierwszy półsłupek i nie było tego poziomego oczka nad tymi dwiema nóżkami. Dlatego wbiłam się tutaj pomiędzy te dwie nóżki i zrobiłam ostatni rząd. I teraz jeszcze nie wbiłam się tutaj w tą bazę, ponieważ zrobimy to w troszeczkę inny sposób. Chciałabym, żebyśmy tą bazę teraz tutaj wokół obrobili sobie oczkami ścisłymi, tak jak to jest tutaj w tej naszej pierwszej wersji. Mamy taki ładny łańcuszek i chciałabym, żebyśmy ten łańcuszek również zrobili tutaj w tej wersji. Więc moje znaczniki już sobie tutaj mogę wyciągnąć. Ok. I teraz tak. Zrobiłam tutaj 3 oczka ścisłe na końcu. I teraz troszkę sobie wyciągam tą moją pętelkę, która była na szydełku i będę ją sobie pobierać tutaj od tyłu. Wbijam się tutaj w to moje ostatnie oczko na bazie i pobieram sobie tą pętelkę, przeciągam ją przez to oczko w ten sposób. Teraz mogę sobie tutaj jeszcze wyregulować, pociągając za ten sznurek roboczy. Mogę sobie wyregulować wielkość tego oczka na szydełku. I teraz będziemy się wbijać tutaj pomiędzy nasze półsłupki. Tutaj będą widoczne takie otwory. I w te otwory tutaj będziemy się wbijać po kolei i robić oczka ścisłe. Sznurek roboczy będziemy mieć tutaj od środka i od środka będziemy go sobie pobierać. Więc wbijam się tutaj pod kolejny otwór, czyli tutaj w to miejsce. Pobieram sznurek roboczy i przeciągam. Wbijam się w kolejny otwór, pobieram sznurek roboczy i robię oczko ścisłe. I w kolejne tutaj te przestrzenie pomiędzy półsłupkami. Na pewno je doskonale widzicie, bo one na pewno zrobiły się takie dosyć duże. I teraz chcemy to ukryć właśnie i przyozdobić tą naszą Julię takim łańcuszkiem. Tutaj się teraz wbijam. No tutaj troszkę mi się to oczko zawinęło. Jeszcze raz. O, teraz będzie ładne. I dokładnie w ten sposób tutaj do samego końca się wbijamy. Tu pokażę, jak to sobie wykończymy.
Ostatnie oczko ścisłe robimy wbijając się tutaj pomiędzy te dwa półsłupki, które były w pierwszym oczku zrobione, więc tutaj się wbijam, robię oczko ścisłe, następnie ucinam sznurek, przypalam końcówkę i wyciągam sobie ten sznurek do samego końca i tutaj na końcu zrobimy sobie takie oczko łańcuszka, żeby tutaj ładnie to wykończyć, więc wbijam się tutaj pomiędzy te dwie nóżki tego pierwszego półsłupka i przeciągam sznurek tutaj na tą stronę. Następnie od środka muszę się wbić tutaj w to miejsce, z którego ta końcówka sznurka mi wychodzi. Więc muszę się tutaj od środka w to wbić i przeciągam sobie ten sznurek na drugą stronę. W ten sposób. Oczywiście teraz od środka ukryję sobie ten sznurek tutaj pomiędzy półsłupkami. Przypalę jeszcze końcówkę, utnę troszkę go i na pewno zabezpieczę tutaj tą końcówkę igłą i nitką, żeby mieć pewność, że nic się nie rozpruje. I słuchajcie, to samo zrobimy po drugiej stronie. Również zaczniemy od tutaj tej prawej naszej strony. Musimy sobie zrobić pętelkę początkową i tutaj przeciągnąć ją pomiędzy tymi naszymi dwoma pierwszymi półsłupkami i robimy oczka ścisłe, czyli wbijamy się znowu w kolejne te otwory pomiędzy półsłupkami, robimy oczka ścisłe i kończymy po drugiej stronie dokładnie w ten sam sposób. Jak to zrobimy, no to nasza torebka już będzie w pełni gotowa. Torebka jest w pełni gotowa. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wy także. Jeśli były jeszcze jakieś kłopoty z jej wykonaniem, to piszcie do mnie śmiało, ale mam nadzieję, że tutorial był dla Was pomocny i że wszystko było dokładnie wytłumaczone. Zachęcam oczywiście do zostawienia lajków, komentarzy, do subskrybowania mojego kanału, do zakupów w sklepie Crochet oraz do dołączenia do dwóch grup na Facebooku. Pierwsza z nich to grupa Crochetki, w której znajdziecie często różne nowości, zanim jeszcze pojawią się na stronie sklepu, więc można tam łapać naprawdę fajne okazje. A druga grupa to moja grupa, która nazywa się Torebki ze sznurka, szydełko i makrama. Tam możecie chwalić się swoimi torebkami, ale także prosić o radę. Jeśli natomiast zrobicie taką torebkę i pochwalicie się nią w Waszych mediach społecznościowych, to pamiętajcie o oznaczeniu mojego profilu. Wszystkie linki, tak jak wspomniałam, zostawiam dla Was w opisie filmu, więc przeczytajcie go dokładnie. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!